Cześć, witam Was na moim kanale. Jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba i zaczynamy sobie teraz. Dzisiaj w tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak zrobić moje osobiście praktycznie ulubione kulki, jedne z pierwszych, które robiłem, a mianowicie dzisiaj wjeżdżają, słuchajcie, kulki rakowe. Bardzo fajna przynęta na jesień, aczkolwiek to jest kulka trudna do zrobienia. Dlaczego jest trudna? Mączka rakowa sama w sobie jest trudną, ciężką mączką. Ja mam akurat taką. Dlaczego jest trudna? Z kilku względów już Wam pokazuję i mówię, dlaczego tak jest. Mączka rakowa, spójrzcie. Mączka rakowa po pierwsze ma to do siebie, że działa rozpraszająco, czyli musimy ją czymś związać. Te pancerzyki i tak dalej, no to się ogólnie nie klei. Ta mączka się nie klei, więc musimy dać coś, co nam tą mączkę zresztą zwiąże, więc absolutnie nie możemy przesadzić z dozowaniem. Druga sprawa, ta mączka lubi pływać, więc albo możemy ją odgazować, albo dodajemy do miksu elementy, rzeczy, które nam ten miks cały dociążą, bo inaczej, słuchajcie, wyjdzie Wam około 2 kg pop-upów, zależy ile będziecie robić. No nie polecam, tym bardziej jak robicie jeszcze jakieś duże kulki 18-20, no to posiadanie 20 kg, 2 kg 20 pop-upów rakowych, no troszeczkę mija się z celem. Więc uważajcie na tą mączkę, jeśli patrzcie naprawdę, jakie dozowania podaje producent. Ja tutaj akurat na tym opakowaniu producent nie pokazuje, jakie są dozowania mączki, ale warto zrobić sobie coś takiego, jeśli używacie dużej ilości w ogóle mączek i nie każdy producent to podaje, zmieniacie opakowania, nie pamiętacie, chcecie coś zrobić z głowy, to warto zrobić sobie właśnie takie dozowania. Ja tutaj mam mleka, ile można dać mączki z kryla, squida, rybną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mączki, słuchajcie, rakowej można dać do 25% na kilogram. Czyli jeśli mam kilogram miksu, to mogę maksymalnie dać 250 gram. I powiem Wam z doświadczenia, to jest o wiele za dużo. Te kulki potem nie chcą nam się za bardzo rolować. No ciężko się potem tą kulkę robi, ona się rozpada, nic nie wolno za bardzo do niej dodać, może lekko pływać, za dużo nam w wodzie nie wytrzyma, więc ja powiem Wam, to jest już moje chyba robienie kulek rakowych trzecie i ja po prostu, jak widzicie na moim tutaj, na moim przepisie, ja tej mączki, gdzie on to jest, rakowej, daję 100 gram na pół kilograma. Tak? Czyli jakby daje 50 gram mniej niż bym mógł dać normalnie. Czyli ja daję 200 gram zamiast 250. I to jest taki maks, który i daje nam to, że ta mączka rakowa faktycznie jest w tej kulce i nic się z tą kulką za bardzo nie dzieje. Ok, zaczynamy sobie od dozowania. Miks dam później, wymieszam to w wiaderku. Tutaj dajemy tylko, że tak powiem, półprodukty i dajemy sobie tak, na początku 200 gram mączki rakowej, ponieważ ja robię kilogram tych kulek. Zobaczcie, jak ona się sypie. Mówię, uważamy, ile tego dać, bo naprawdę nie ma co przesadzać, ale się wszystko pyli. Strasznie się pyli ta mączka, powiem Wam. Wcześniej miałem inną mączkę i było inaczej. No, mega pyląca. Ona wygląda tak, jest trochę bardziej miałka niż tą, którą miałem wcześniej. Może z tej będzie się troszeczkę lepiej to rolowało, ale uwierzcie mi, ta mączka naprawdę robi robotę. Kolejną rzeczą, jaką dajemy, to jest mączka rybna LT94 i jej sobie dam 100 gram. Po to daję też te mączki, żeby mi ten miks dociążyć. Tutaj główne skrzypce ma grać mączka rakowa, więc tego daję mniej. Mączka LT w ogóle ma bardzo taki delikatny zapach. Ona nie jest mocno dominującą mączką. Następnie 80 gram mączki Credit Estate, czyli tej wstępnie przetrawionej, która ma bardzo wysoką przyswajalność i strawność białka. Tego 80 gram, czyli do 380. Nawet do 100 się można, słuchajcie, pokusić. Ona jest taka trochę gliniasta. Jeszcze troszkę. I teraz będzie w porządku. No, 390. Mówię,
to nie musi być tak super ekstra dokładnie. Przy tej mączce. Przy rakowej, no trzeba się niestety tutaj postarać. Następnie, i to z mączek rybnych to już tak naprawdę wszystko. Możemy tutaj dodać jeszcze jakąś mączkę z kryla, mączkę z łososia. Ja chcę, żeby ta kulka była po prostu kulką rakową. I teraz sobie dodam Bird Food. Tutaj mam 30 gram i tyle też właśnie dodam troszeczkę mniej. I przy tym miksie, słuchajcie, nie ma co szaleć właśnie z dodatkami typu mielone konopie, ziarna, ponieważ sama ta mączka już jest taka, że tak powiem, rozpraszająca i to nam nie pomoże. I tutaj dajemy 60 niecałe gram, 30 przepraszam, do 430 sobie wsypię, powinno być ok, by polepszyć pracę tej kulki. Dałem tego dużo. 25 gram do 50 mogę dać sobie prażonych konopi, czyli tak do 450 i makuchy. Ja lubię dawać makuchy do mięsnych kulek, jakoś tak po prostu wyszło, lubię je dodawać. Ja sobie ich dam również tak 30-40 gram, czyli do 490, postaram się tymi makuchami dobić. Makuchy wyglądają w ten sposób, to są po prostu zmielone makuchy, jakby to było z nasion oleistych. Też fajny dodatek. Jak widzicie, w moich kulkach jest dużo tego typu dodatków, bo ja lubię, jak ta kulka szybko pracuje, uwalnia te wszystkie aromaty, a nie jest takim jednym ciastem, bym to powiedział. I teraz dodajemy krew. I tutaj mogę też dodać plazmę, jak najbardziej. Krew suszona robi mi to samo, tylko trzeba z nią też uważać. Ja tutaj dam 60 gram tej krwi, czyli dość sporo. Krew suszona wygląda w ten sposób, całkowicie inaczej jak plazma. Dla porównania Wam pokażę, jak wygląda plazma, bo mam ją tutaj obok siebie. To jest plazma, to jest suszona krew. Ta jest pozbawiona hemoglobiny, czerwonych krwinek, ta nie. Zasada działania jest ta sama. I ja sobie tego daję 60 gram, czyli do 460 gram, czyli do 550. Ja tutaj daję troszeczkę więcej tego, niż na przykład daję do słodkich kulek, ponieważ te wszystkie rzeczy, o których Wam powiedziałem, nie wiem, czy mi starczy, najwyżej dodam jeszcze troszkę plazmy, ponieważ one nam tutaj muszą się związać. A tego jajeko daję naprawdę, już nie starczyło, mączki krwi się skończyła, ale to w zupełności nam w niczym, słuchajcie, nie przeszkadza. Po to mamy właśnie plazmę. Mogę sobie to zastąpić plazmą. Myślę, że będzie teraz w porządku. Ma 550, nawet słuchajcie, równo. Jedną rzecz, którą można dodać do każdych kulek, też jak do miksów, do dipów, jeśli jeszcze nie widzieliście, jak robię dipy, no to zapraszam Was na playlistę dipy. Dodajemy sobie teraz drożdże piwne, które dają nam bardzo dużo fajnych aminokwasów, które karpie wprost uwielbiają, poprawiają strukturę, pracę kulki, no ogólnie bardzo, bardzo fajny temat i tego daję 50 gram, czyli do 600. Następnie sól. Tu dam sobie dwie takie płaskie łyżki oraz 2 łyżeczki płaskie betainu. Rakowy jest już gotowy. Należy go teraz zmieszać z miksem bazowym. Wsypujemy nasz miks bazowy. Wszystko się pięknie pyli. Następnie nasze mączki. I całość mieszamy do połączenia składników. Tutaj nie dodaje się żadnych barwników. Jaka ta kulka wychodzi z kolorem, taka wychodzi ze względu na to, co ma w środku. Udało nam się to wszystko, słuchajcie, pomieszać. Wygląda to tak. Jak widzicie, widać wszystkie ładnie drobinki tutaj tej mączki rakowej. Na pierwszy rzut oka powiem Wam tak, każdy miks wygląda tak samo, nawet po mieszaniu z mączkami, on dopiero się zmienia po dodaniu wody, każdy wygląda zupełnie inaczej. Teraz wystarczy dodać go do jajek
zagnieść, pomieszać i zaczynamy rolowanie. Słuchajcie, miksy są już zrobione, są pomieszane. Za chwileczkę będziemy przygotowywać się do mieszania miksu z jajkami, ale tutaj chciałbym się troszeczkę zatrzymać i trochę Wam o tych jajkach, o konserwancie opowiedzieć. Ten fragment będzie taki sam dla wszystkich kulek, więc jeśli go widzieliście, możecie go śmiało przesunąć. Jeśli nie, to myślę, że warto troszeczkę tego mojego gadania posłuchać. Sceneria jaka jest, taka jest. Na dworze jest strasznie, słuchajcie, zimno, pada deszcz i śnieg. Ale jeśli chodzi o jajka, ile tego się w ogóle powinno dozować? Mówi się, że na 100 gram miksu powinno się użyć jedno jajko. Tylko teraz jest ale. Jajko jajku jest nierówne. Będziemy mogli kupić w sklepie rozmiar S, rozmiar M oraz rozmiar L. Tu mam akurat M-ki. Te jajka nawet między sobą troszeczkę się różnią. Chociaż nie, nawet są takie słuchajcie, same. I teraz, czy ta jedno jajko na te 100 gramów to jest mowa o LC, MC czy o SC? Po prostu jedno jajko, tak? Ja używam emek, Wam też sugeruję używania emek z prostego powodu. Cenowo wychodzą nawet w porządku. Ja jajka kupiłem akurat za sztukę 87 groszy. Mamy marzec, więc te ceny u Was się mogą różnie, że tak powiem, wahać, ale to są emki. I tego tak naprawdę ja daję jedno jajko na 100 gram. To jest moje jakby takie wyjście bazowe. Dlaczego? Jeden miks, ponieważ jeden miks przyjmie bez problemu 10 jajek na kilogram, tak? I te ciasto będzie się nie kleić, będzie naprawdę fajne. Drugi miks będzie potrzebował dosypania mąki, więc warto zawsze ze sobą mieć mąkę bądź też miks. Ja używam mąki, ponieważ miksu mi trochę szkoda, a mąka świetnie tak samo sprawdza się, żeby trochę dosypać, żeby te ciasto nie było takie klejące, ma właściwości wiążące. Jak się robi własne miksy, może kiedyś nagram taki film, jak zrobić własny miks, to mąka, zwykła pszenna mąka jest jak najbardziej ok. I wtedy taką mąkę sobie dosypujemy, kiedy miks jest za rzadki. Kiedy miks jest za suchy, dobijamy po prostu jedno jajko i patrzymy, co się dzieje, tak? Ja po prostu zaczynam od 1:1, czyli jedno jajko na 100 gram i później po prostu dosypuję albo mąki, lub też miksu, jak wolicie, albo dobijam jajko. Kolejny ważny aspekt przy robieniu naszych kuleczek to jest konserwant. Można robić kulki bez konserwantu. Ja konserwantu używam. Nie jest to jakaś, że tak powiem, straszna chemia. To jest po prostu glikol propylenowy, który pewnie już widzieliście na moim odcinku, jak robiłem dipy. Jeśli nie, to Was serdecznie zapraszam. On tam właśnie występuje w formie konserwantu. I teraz ile go dać? Ja używam na jedno jajko, bo to liczymy na jajko, 7 ml, 5-7 ml, ale na miks słodki, tak? Do miks słodki możemy naprawdę dać 5 ml na jajko, nic nam się nie powinno z tym stać, tym bardziej, że w moim miksie jest po prostu sól, która też dodatkowo będzie nam to konserwować. Co jeśli mamy miks śmierdzący na bazie mączek rybnych? Wtedy sugeruję naprawdę użyć 10 ml na jajko, ponieważ zrobicie 2, 3, 4 kilo, dacie za mało tego konserwantu. Naprawdę nie oszczędzać na tym, bo to nie jest jakoś horrendalnie drogie, a nie chcecie później naprawdę, słuchajcie, przyjść do Waszych kulek, jak sobie je zapakujecie i że są spleśniałe, tak? Można się przed tym uchronić, typu, nie wiem, dajemy mniej tego konserwantu, jak ktoś bardzo chce zaoszczędzić i suszymy kulki na kamień. Ale powiem Wam szczerze, czy one Wam wytrzymają rok, dwa, niektóre? Nie wiem. Ja używam 10 ml na jajko do śmierdzących, połowę mniej, czyli 5 ml do miksu słodkiego. I naprawdę kulki mam już niektóre rok śmierdzące, nic im nie jest, ładnie pachną, tak samo wyglądają, nie schną. Ze słodkimi ta sama sytuacja. Naprawdę wyglądają świetnie. Ok, teraz chciałbym Wam opowiedzieć o kilku innych ważnych aspektach, zanim już przejdziemy do robienia kulek. Pokażę Wam, co potrzebujecie, co warto sobie przygotować. Zanim zaczniemy w ogóle robić, słuchajcie, kulki,
to warto już troszeczkę sobie tutaj wszystko przygotować, tak? Czy roller, wyciskacz, flawory, jakiś ręcznik papierowy, naprawdę, bo to się człowiek brudzi. Ja jeszcze dodatkowo lubię użyć sobie, po prostu założyć na ręce takie rękawiczki gumowe, jakie macie, takie będą dobre. Po prostu nie lubię w tym wszystkim mieć tych dłoni, one są tam kolorowe, miks ugniatany, jest kolorowy. No może być naprawdę ciekawie. Warto się zaopatrzyć w dwie rzeczy. Po pierwsze, strzykawka. Tu mam taką 60, dość dużą. Ona mi służy do dozowania konserwantu. Bardzo fajna rzecz. I druga strzykawka, która gdzieś mi się tutaj zapodziała. Malutka strzykawka z igłą. Ona jest chyba do 10 ml, aby dozować nasze flawory. Czy też na przykład jak macie barwnik w płynie, to też można. Ponieważ te flawory są takie lekko oleiste, to one są teraz zimne, więc będą troszeczkę gęstsze niż na przykład byśmy to robili latem, więc warto się właśnie w taką strzykawkę z igłą zaopatrzyć, żeby łatwiej nam było to wszystko tutaj po prostu nabierać. Chyba omówiłem takie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o jajka, konserwant i takie drobniejsze rzeczy, które trzeba mieć, aby te kulki zrobić. Zabieramy się, słuchajcie, już za mieszanie naszego miksu. Czas, słuchajcie, przygotować nasz miks. Widzicie, ja się już tutaj przebrałem w rękawiczki. Zaczniemy sobie od raka. Raka mam tutaj 600 kg, czyli będę potrzebował 16 jajek. I od tego sobie zacznę. Więc co? Tak naprawdę wbijamy teraz jajka. Można użyć tych jajek razem ze skorupką. Oczywiście nie ma problemu. Aczkolwiek do kulek rakowych, i tu Cię, Grzegorzu, pozdrawiam, nie sugeruję, ponieważ miks rakowy, mączka rakowa jest bardzo rozpraszająca i te skorupki na pewno nam w tym miksie nie pomogą. Jak chcecie zaryzykować, proszę bardzo, ja nie sugeruję dawania skorupek, chyba że kilka, ale to Wam nic wtedy nie zmieni, do miksu rakowego. Więc teraz rozbijamy sobie jajka. Teraz do mokrego, tak jakbyśmy piekli ciasto, do mokrych składników, czyli do jajek dajemy mokre, czyli wszelkiego rodzaju słodziki, konserwanty, jak macie barwnik w płynie, dajemy tutaj barwnik w płynie. Ja tutaj sobie przygotowałem w wiadereczku już mój konserwant i tak jak Wam wcześniej wspomniałem na filmie, daję tutaj 160 ml, ponieważ to jest śmierdziel i tutaj szkoda, żeby nam się te kuleczki zepsuły, więc 160 ml. Więc tak naprawdę 2,60 dobre i 40. Ok, teraz fajnie byłoby to pomieszać. Więc bierzemy nasze mieszadło, wiertarka i jedziemy sobie. Ok, kiedy już mamy to, kiedy mamy już to pomieszane, widzicie, chodzi o to, żeby tutaj ten konserwant, czy te dodatki płynne, które dodajecie, fajnie się z tym jajkiem wymieszały. I teraz jak to sobie zrobić? Możemy albo od razu wsypać całą mączkę rakową i to mieszać. I ja tak zrobię. Jak mamy kogoś do pomocy, ja akurat tutaj jestem sam, potem może przyjdzie mój kolega, to mi może trochę pomoże. Będę wsypywał, można wsypać po troszeczku i mieszać. Ja akurat wsypię całość i później ewentualnie, to Wam też pokażę, jak to pomieszam, na 16 jajkach, tak? Czy będzie trzeba dobić jajko, czy będzie trzeba dosypać mąki. Wsypujemy sobie do całego naszego raka. Pięknie to pachnie. Za chwilę zobaczycie, jak to zmienia kolor.
słuchajcie, wstępnie już to wymieszałem, ale to się strasznie klei. Widzicie? Dałem 16 jajek na 1,6 kg miksu, ale miksowi jest naprawdę nierówny. Pachnie znakomicie, ale zobaczcie, takiej konsystencji nie chcemy. Chcemy taką bardziej zwartą, twardszą. Oczywiście to ciasto jeszcze siądzie, ono się, że tak powiem, jeszcze zetnie, ale nie powinno się to tak kleić, widzicie? Do rękawiczek. To tak nie powinno wyglądać, więc Basia idzie w ruch. Tak, śmiało. Tej mąki czasami naprawdę trzeba tutaj trochę wsypać. Możemy też użyć miksu, tak jak Wam mówiłem. O. I mieszamy sobie to dalej. O, nawet się, słuchajcie, już nie klei tak do mieszadła. Wiadomo, to trzeba teraz ręcznie tylko ubić. O! I taka konsystencja, wiadomo, to potem trzeba jeszcze wyrobić sobie ręcznie. Ale taka konsystencja, widzicie, taka trochę twardsza. Jakby Wam to porównać, żebyście wiedzieli. Jakbyście ktoś pierwszy raz robi kulki, to jest dobra konsystencja, bo mówię, ten miks jeszcze Wam siądzie. Więc nie róbcie takiego betonu, bo tego później nie wyciśniecie. Tym bardziej jeśli macie pistolet ręczny. Ja akurat mam na powietrze, więc to jest inna para kaloszy. Ale Wam już pokażę, jak to tutaj wygląda. O. Widzicie? Pięknie. To jest coś pięknego. Ja sobie to teraz wszystko w tym wiaderku ręcznie, że tak powiem, zbiorę do kupy i trzeba to wyrobić już, że tak powiem, na stolnicy. Posypać sobie trochę mąki, tak jakbyśmy wyrabiali ciasto w domu. Zawinąć w kuleczkę i odstawić na pół godziny, a tak godzinkę. Pół godziny, godzinę niby do lodówki. Ja jestem w takim dość zimnym miejscu, więc lodówka nie jest mi potrzebna, aby to wszystko nam się fajnie przegryzło. Ciasta już, słuchajcie, są gotowe. Za chwileczkę będziemy je wkładać do naszej piekielnej machiny. Ważna teraz sprawa, jeśli chodzi o w ogóle o ciasto, o tłok. Jeśli używacie oczywiście takie na sprężone powietrze, ale też nawet jakbyście używali ręcznej maszynki, bądź takiej do mięsa, też można to zrobić, to żeby nam się lepiej to ciasto wyciskało, to posmarujmy je olejem. Kto nie smaruje, ten nie jedzie, tłumaczyć chyba nie trzeba. I co smarujemy? Ja zawsze smaruję tłok i tłok należy posmarować, ponieważ żeby te o-ringi, które tutaj są, nam się nie powycierały za wcześnie i fajnie ten tłok przechodził, to ja zawsze smaruję tłok. Smaruję tutaj troszeczkę w środku tą naszą rurę i dodatkowo jeszcze smaruję ciasto. Tak, z zewnątrz po prostu je smaruję. Oczywiście tutaj będę musiał je w taki walec ułożyć, żeby jak najwięcej go tutaj włożyć sobie za jednym razem. A więc zaczynamy. Tego smarować nie trzeba tak naprawdę, więc to mogę sobie odłożyć, ale posmarujemy sobie teraz nasz tłoczek i posmarujemy sobie to w środku. Oleju tak naprawdę tylko troszkę. Nie trzeba dawać tego naprawdę dużo. Ja już sobie tutaj daję trochę więcej, żeby jeszcze w środku tam wszystko posmarować. O, smarujemy sobie tutaj ten tłok, tak żeby tylko był tłusty, bo to i tak ciasto będzie jeszcze miało na sobie olej, więc będzie nam to ciągle, że tak powiem, tu natłuszczać, aczkolwiek po kilku kilogramach, którymś miksie wyciągamy tłok, przecieramy go znowu, żeby nam wszystko tutaj ładnie, słuchajcie, działało. I tak samo robimy w środku, po prostu sobie to bierzemy tyle, ile ręka sięga i sobie to smarujemy, żeby też te ciasto tutaj dobrze nam wychodziło. Jeśli chodzi o dawanie oleju na ciasto, tak, można sobie to tutaj przetrzeć. Można też, ja tego na swoich filmach nie robiłem, jak widzieliście, można też dać olej, czy to rzepakowy, tak, czy to jakiś inny, czy to rybny, do samego miksu, wtedy ten miks też będzie nam się trochę inaczej rolował, już nie będziemy musieli dawać tego na wierzch. Ja akurat oleju nie dawałem, nie daję do swojego miksu żadnych olejów, po prostu sobie to nacieram. Kolejna ważna rzecz, trzeba również natrzeć nasz roller.
Jak on jest wyczyszczony, to jest taki tępy po prostu i żeby kulki nam fajnie z niego schodziły, to również olejem warto sobie ten roller przetrzeć, każdą tutaj jego część, bo potem o wiele łatwiej będzie nam się po prostu te kulki tutaj rolowało, tak? Potem ten, wiadomo, to ciasto też jest tłuste, więc nie będziemy musieli tego robić za każdym razem, ale warto właśnie to nacierać. Uwierzcie mi, dużo to jakby nas nie kosztuje, a bardzo, bardzo potem ułatwia. No i się potem, wiecie, nie zastanawiamy. O, tutaj jeszcze mogę dodać, bo jest takie tępe. Dlaczego na przykład kulki się rozpadają, czy nie wiem, coś źle schodzi, nie chcą schodzić nam z tego rollera. O, no bo właśnie on powinien być taki ładnie tłusty. I nacieramy sobie dół, nacieramy sobie również górę. Fajną też jest opcją, jakby ktoś na przykład chciał tak zrobić, a można tak zrobić, to można na przykład taki olej pomieszać sobie za traktorem, natrzeć tutaj roller i jakby dodatkowo dopalać te kulki z wierzchu w czasie właśnie rolowania. Więc sobie to nacieramy wszystko ładnie i za chwileczkę będziemy już rolować nasze kulasy. Kuleczki 20. Tu mamy raka. O, pięknie nam się ten rak, słuchajcie, zrolował. No po prostu ideolo, naprawdę. Pamiętajcie, że u Was te kulki rakowe zawsze będą wyglądać trochę inaczej, bo to zależy, ile jakiej mączki dacie. Teraz te wyszły mi, przyznam szczerze, nie spodziewałem się. Takie bardziej brązowe, aniżeli ciemniejsze. To wszystko, słuchajcie, zależy od ilości mączki rakowej, od tego, jaka ta mączka jest. No ale wyglądają one w ten sposób. Tu są dostrzegalne. Tu będzie chyba na tej kulce lepiej widać tą mączkę rakową. Zobaczmy, jak wygląda w środku ta kuleczka. O, takie twardsze wyszły. O, zobaczcie. Tu jest widoczna bez problemu ta kuleczka rakowa. Nie kuleczka, tylko mączka. Tak się to prezentuje. Mam nadzieję, że rybom też zasmakuje. Jeśli chcecie zobaczyć, dowiedzieć się, czy te kulki dają radę, zostawcie suba, odwiedzajcie mój kanał, bo na pewno będę na nie łowił i na pewno będą jakieś testy z nimi związane. Jak widać, słuchajcie, kulki są już gotowe. Troszeczkę to wczoraj czasu mi zajęło. Co robiłem z kulkami później, nie na każdym filmie to będzie widać, ponieważ z problemów po prostu technicznych nie udało mi się dla Was wszystkiego niestety nagrać. Kulki parowałem, a nie gotowałem. I dlaczego wolę parowanie niż gotowanie i Wam też, jeśli macie możliwości, polecam parowanie. Po pierwsze, wszystko co daliście do kulki, atraktor, kolor, flawor i takie inne rzeczy, to wszystko zostaje w kulce. Nawet kolor, słuchajcie, zobaczcie, jak taka kuleczka truskawkowa, ona pięknie wygląda. Nic z niej tak naprawdę się nie wypłukało. Wszystko to, co było w cieście, zostało w cieście, tak jakbyśmy gotowali warzywa na parze. Jeśli byśmy kulkę gotowali, no to niestety jest to jakby proces szybszy, może dla kogoś bardziej wygodniejszy, ale wszystko z tych kulek idzie do wody. I teraz co będziemy robić w dalszym etapie? Trzeba te kulki oczywiście wysuszyć. I tu mamy dwie opcje. Możemy suszyć w takich koszach, jak ja mam. Możemy użyć do tego worku takiego jakby po ziemniakach, świranki, co kto ma, to będzie ok, byle byłoby to przewiewne i, że tak powiem, w formie siatki, ale nie takiego worka plastikowego oczywiście. I albo dajemy sobie to koło kaloryfera i na przykład raz dziennie, czy tam no raz dziennie wystarczy, troszeczkę te kulki trzeba przemieszać. Albo dajemy to, jeśli kręcimy kulki latem, tak, późno wiosną, gdzie to słońce już jest takie mocne, fajne, czy po prostu jest cieplej na dworze trochę, jest przewiewnie, to suszymy je na dworze. Ile suszyć kulkę? I to jest, słuchajcie, pytanie. Ja suszę kulki, jeśli chodzi o takie suszenie naturalne, bym tak powiedział, czyli na dworze, jak jest wiatr, jest słońce, to ja kulki suszę około 3-4 dni. I to w zupełności wystarcza, ale mówię tutaj o suszeniu na słońcu, tak? Gdzie jest przewiew i tak dalej, i tak dalej. I wtedy naprawdę z tymi kulkami się nic nie dzieje.
Co jeśli będziemy te kulki suszyć przy kaloryferze, w jakimś zamkniętym bardziej pomieszczeniu, to tutaj sugerowałbym nawet troszeczkę ponad tydzień. No musimy oczywiście kontrolować tą kulkę, tak? Będziemy czuć organoleptycznie, czy ona jest jeszcze mokra, czy ona jest taka miękka, ona się powinna tak stwardnieć. I wtedy będziemy mieli pewność, że wszystko jest ok. Ja Wam pokażę, jak to może wyglądać na dworze. Mamy dzisiaj akurat piękną pogodę, bo wczoraj była po prostu masakra na dworze. I Wam pokażę, jak ja sobie to rozkładam. Dajmy na chwileczkę na dwór, mimo że dzisiaj nie jest może zbyt ciepło. Ale chciałbym, żeby te kulki po prostu z tej wilgoci zostały tak troszeczkę, że tak powiem, przewiane, ponieważ dam je pod mur, tam jest o wiele, wiele cieplej, słońce się tam opiera. Więc tak to ja przez chwilę będę robił, później po prostu zawędruję pod kaloryfer. Bo mamy marzec, jak to nagrywam, ponieważ chciałem dla Was te filmy nagrać wcześniej, aniżeli później, no i też już mieć zapas. Mam nadzieję, że to, co tutaj mam, starczy mi na cały sezon. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia nad wodą.